Cześć, witam Was z Parku Narodowego Ang Thong, czyli w tłumaczeniu na polski w Złotej Misce. Ponieważ jest to cudowny krajobraz, 42 wysepach, jakieś 45 km od Koh Phangan, naprawdę niedaleko. I właśnie ten krajobraz był inspiracją dla powieści The Beach, plaża. Jak wiecie, później powstał film na tej podstawie. Więc tak, będę snorklować, będę wchodzić na ten punkt właśnie widokowy i zobaczę przepiękną lagunę, co wszystko Wam oczywiście pokażę, więc zaczynamy. Przepraszam, trochę się zmęczyłam. Zaczynamy wycieczkę, jak widać grupa jest całkiem spora na łódce. Hej! Pogoda taka sobie, wiecie, pochmurno dosyć, ale damy dzisiaj radę. Zapowiada się dobrze, mam nadzieję. Trochę się dziwię, że nie chciała się zebrać ta grupa, bo dzisiaj nie ma problemu z tym. Będzie dobrze. Dotarcie do pierwszego punktu zajęło nam jakieś 2 godziny, więc ta łódka duża, taka drewniana, jest naprawdę wolna. Rekomenduję naprawdę jakby speedboat, bo dostaniecie się tutaj w godzinę szybciej i macie więcej czasu na miejscu, jak macie jakąś wycieczkę zorganizowaną. Więc tutaj będziemy mieć jakieś 40 minut. No, słońce nawet trochę wychodzi, więc może trochę tego podwodnego świata też tutaj zobaczę. Chodźmy. Widzieliście takie rzeczy, żeby na kajaki i na łódkę zakładać maskę? Super sprawa. What's the name of this island? Loku. Loku, yeah. Dopływamy do wyspy i przesiadamy się na kajaki, żeby pływać wśród tych cudownych skał wapiennych. Wysepek tutaj jest naprawdę strasznie dużo. Każda z nich jest dzika. Na niektórych z nich właśnie są jakieś miejsca do spania. Można w ogóle, wiecie, zrobić sobie wycieczkę taką 2-dniową z noclegiem. Jednak teraz, no niestety, nie było to możliwe. Moi drodzy, podróże w czasie pandemii, maska, co z tego, że i tak jesteśmy wszyscy razem, prawda, na łódce nikt się nie przejmuje, ale tutaj trzeba się wpisać na listę przy wejściu na wyspę, mierzyć temperaturę, oczywiście zdjęcia muszą być uwiecznione przez obsługę. Dodam, że tutaj u nas w prowincji temperatura zmierzona. Fajkowy numer jest. Thank you. Idę na kajak z Salwadorem, którego poznałam na hikingu już, na Kaura. Do you know what I'm saying about hiking? Yeah. I'm so lucky, right? Super lucky. Yes, you are. But now we have better weather, you know, for the trip. That's true. It's going to be super hot. I don't know if my skin is going to make it. You know, I have skin almost like you. Yeah, almost. Yeah, sure. If you say so, of course. No, I'm just kidding, but
Yeah. I had like a sunburn some time ago. I saw it. Take care of your skin. Ale słońce wyszło. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ja to mam dobrze, co? You really be bad. Huh? You're bad. Yeah, you had Yeah, okay. up. Szybciej tam, szybciej. Let me check out this one so they can see me. She's using me. She's using me as They her don't model. understand. They will understand. I'm just going to translate it in your video. Dobra. Nie gadać tam z tyłu, tylko wiosłować. Wspinamy się teraz na lagunę, w której niestety nie można się kąpać. Naprawdę dzisiaj dobry trening. Bary zrobione. Nogi też teraz przy wchodzeniu. Więc trzeba będzie dobrze pożegnać Kopangan. Wieczorem też. Dobra, tu jest laguna, ale jest widok też na inne wysepki. Powstawanie tego miejsca szacuje się na jakieś 30 milionów lat temu. Wtedy, wiecie, no, te skały wapienne są narażone na czynniki atmosferyczne, więc jakieś 6000 lat temu, kiedy erodowały, po prostu to miejsce runęło i powstała laguna. Droga w dół. Oczywiście można spotkać tutaj zwierzaki, albo przynajmniej posłuchać ich odgłosów. Małe spóźnienie i odłączenie od grupy, ale co tam? Reszta czeka. No, wiecie, no, ciężko było wychodzić z tej laguny pięknej. Jak teraz podróże mają tak wyglądać w maskach, ja dziękuję. Najgorsze, jak ludzie sobie teraz robią, wiecie co, sesje na przykład ślubne, też w maskach, no ale to jest w sumie zapamiętanie tego momentu na świecie, co się dzieje. Wiecie, ja ściągam, oni zakładaj, zakładaj. Jestem w Parku Narodowym. Bum. Dobra, nie, bo na pewno mi wzrosła. Thank you, Cap. Znowu wpisywanie, szelik, pyk. Jak widzicie, na tej głównej wyspie można normalnie nocować i myślę, że na pewno warto zostać tutaj na dłużej i na spokojnie sobie po prostu zwiedzać. Ok, czyli ta trasa została właśnie zrobiona na cześć króla Ramy X w 2019 roku. Nie można latać dronem, a mam drona, nie mogę go użyć, jest mi smutno. Dobra, uciekam przed grupą szybko. Dobra, to jest 1/4 tego, co robiłam w Kaora. Dam radę.
Niech to będzie warte tej wspinaczki. Proszę. Już mnie grupa dogoniła. Nie jestem taka super jednak w klapkach. Oni wzięli normalne buty. How do you feel? Bad. This is steep. Come on, Jade, you can do it! Zobaczcie ten widok! Teraz naprawdę mogę zrozumieć, co zainspirowało Alexa Garlanda, autora powieści Niebiańska plaża, ponieważ to jest dokładnie to miejsce. Ja wiem, że film został nakręcony w większości na Phi Phi Island i Maya Bay, ale tak naprawdę jak autor pisał właśnie książkę, to opisywał raczej ten piękny park. Jasne, jasne, głośniej. Wow. Tu macie wszystkie wysepki opisane. I widok. Z najwyższego punktu. Ale głośno są skubane czarne robaki. Gadają sobie między sobą. To uczucie, kiedy schodzisz i widzisz piękne małpki, które są inne niż na lądzie, bo mają takie ciemne włosienie, a malutkie są rude. Teraz poszukam, to wam zaraz napiszę nazwę. No ale nie miałam obiektywu, żeby ich nakręcić. Zostawiłam na łódce. Dobra, z telefonu może coś pójdzie. Okej. I co? Jest w sumie godzina chyba 16:30 i powoli będziemy niestety wracać. Powiem wam, że ten park, no wiadomo, że jest piękny, no nie da mu się tego odmówić. Jednak moim zdaniem naprawdę fajnie sobie przypłynąć tutaj gdzieś na noc, nocować, wypożyczyć kajaki i samemu odkrywać te wysepki wszystkie, wiecie, chodzić sobie po dzikich dżunglach. Naprawdę pewnie są jakieś też cywilizowane ścieżki albo punkty jak ten, więc naprawdę myślę, że warto niż tylko tak płynąć na jeden dzień. Chociaż no wiadomo, no jestem szczęśliwa, że w końcu zobaczyłam ten park, bo tyle na to czekałam i w końcu się to spełniło, więc wszystko jest ok. A co do organizacji, no to też wam mówiłam już o tych łódkach, o tym wszystkim. Wiecie co, ja płaciłam 2000 batów za wycieczkę, to nie jest mało moim zdaniem, ale teraz naprawdę nie było innego wyboru co do właśnie organizatora z Phangan. Takie życie. Dopływamy do Phangan po 2 godzinach znowu. Where are you guys from? Where are you from? Myanmar. Myanmar. Okay. All of you guys? Yeah. Like all this stuff? 2 people in Thailand. Okay. 5 people. Yeah. And how long have you been working here for this company? 9 years. Wow, quite a lot. No, quite long. Yeah, it's good. Ciekawa jestem, ile oni dostają na przykład z jednej wycieczki, bo na przykład te, jakby wiecie, no tipy też są mile widziane dla nich, ale sorry, wiecie, jak oni się moim zdaniem no, starają się, bo są mili, oczywiście uczynni, tak nam we wszystkim pomogą, ale nie mają wiedzy trochę o tym, gdzie się znajdują i co tutaj zobaczyć. W sensie jakaś, wiecie, no, historia tego parku
Nie, no co wy, od nich nic się nie dało wyciągnąć, naprawdę próbowałam. Więc taka tylko uwaga. Nie narzekam, tylko wiecie, to są takie jakby obserwacje. Thank you. Thank you. To na koniec szybkie podsumowanie wycieczki. Otóż trwała ona od 9:20 do 18:20, 9 godzin, z czego jednak podróż w dwie strony łódką zajęła 4 godziny. Gdybyście płynęli speedboatem, to mielibyście dodatkowe 2 na miejscu, więc myślę, że całkiem dużo. Więcej można by było zobaczyć, powędrować sobie tam po dżungli, po wiecie, tych pięknych zatokach, czy dłużej właśnie spędzić na kajakach, co było świetne właśnie pływając między tymi skałami wapiennymi. Czy było warto? Oczywiście, że warto. Bardzo chciałam zobaczyć ten park narodowy, ale wiecie co, jak było się wcześniej na PP Islands, to może nie robi to aż tak dużego wrażenia. Na pewno najfajniejszy był ten punkt widokowy, ponieważ na PP jak pójdziecie na punkty widokowe, no to macie praktycznie tylko widok na tą rozbudowaną część wyspy, a nie na takie wszystkie wysepki małe, właśnie te wapienne skały. To było super. Kajaki mogłyby trwać też dłużej i punkt do snorkelingu był tylko jeden w programie, ten pierwszy. Wiecie co, ogólnie moim zdaniem najlepiej wypływać rano o 6, tak jak ja zaczęłam na przykład dzień na PP o 6 rano i widziałam wschód słońca na łódce, to było super. Jeszcze byliśmy pierwszą łódką na Maya Bay, to było dla mnie naprawdę niesamowite. Tam było w ogóle też więcej tych punktów i wiecie co, na przykład porównując ceny, to tutaj było dużo drożej. Wycieczka kosztowała właśnie 2000 batów, z czego na PP 1200 speedboatem i tam była cudowna przewodniczka, właśnie Tajka, która mieszka długo na PP, mówi po angielsku, opowiadała wszystko nam o tych miejscach, a tutaj po prostu płyniecie, wysadzają was w miejscach, dobra, teraz sobie tam pływajcie, teraz idźcie na punkt widokowy, ale nikt wam nie powie nic o tym miejscu. Ja chyba nie tego oczekuję od wycieczki zorganizowanej, bo właśnie po to płynę z kimś, żeby się czegoś dowiedzieć, niż tylko tak, wiecie, zobaczyć i do widzenia. Może to inaczej wygląda w sezonie, może jest więcej firm, które oferują wycieczki, na pewno jest więcej. Po prostu teraz był taki problem, żeby to ogarnąć z Pangan, ale na pewno wam dodałam jeszcze jakieś ciekawostki w trakcie filmu, więc czegoś się dowiecie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subach, łapkach w górę. Wszystko to dobrze pozycjonuje mój film. Widzimy się już niedługo w innym miejscu w Tajlandii. Pa, pa, cześć!